Przyszła zima i śnieg trochę utrudnia podróże po Szwecji. Chcieliśmy się jednak ruszyć z domu, ale brzydka pogoda i złe warunki drogowe skłoniły nas jedynie do odwiedzenia Muzeum Armii w Sztokholmie. Muzeum to znajduje się w samym centrum stolicy Szwecji. Ten film jednak nie jest o nim, gdyż pomimo, że było całkiem ciekawie, miałem pewien niedosyt. Dlaczego? Brakowało mi wśród eksponatów większego kalibru. Wychodząc już z tego muzeum, przypomniałem sobie, że niedaleko przy autostradzie stoi wielgachny czołg, chyba Abrams, reklamujący Muzeum Czołgów, znajdujące się w pobliżu niewielkiego, choć bardzo malowniczego miasta. Sprawdziłem, czy jest otwarte i okazało się, że działa tylko w weekendy. Dobrze się złożyło, bo była sobota. Szybka decyzja, jedziemy. Muzeum zostało otwarte 17 czerwca 2011 roku i działa przez cały rok. Prowadzone jest przez prywatną fundację. Nazwę widzicie u góry ekranu. Niemal wszystkie pojazdy należą do państwa szwedzkiego. Pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Historii Obrony, Muzeum Pancernego w Axvall oraz Muzeum Pojazdów Wojskowych w Malmshopping. Kolekcja obejmuje łącznie około 350 pojazdów, z czego około 75 jest eksponowanych w hali muzeum. Istnieje również tematyczna wystawa, na której co roku wymieniane są pojazdy. Różnorodność pojazdów od lat 20. po współczesne pozwala na śledzenie rozwoju technologii wojskowości. Kolekcja skupia się głównie na pojazdach używanych w Szwecji, ale zawiera również szereg pojazdów zagranicznych. Pojazdy zagraniczne uzupełniają wątek historyczny, często przedstawiony w formie małej inscenizacji. Doznania wzrokowo-zapachowe gwarantowane. Nadal czuć zapach tawotu, prochu i innych charakterystycznych dla tych maszyn zapachów. Poznając historię tego miejsca i jego eksponatów, trafiłem na kilka ciekawych przekazów. Wy oglądajcie, a ja opowiem Wam pewną historię. Potem oczywiście wrócimy do zwiedzania. Po wojnie Szwecja nabyła szereg różnych pojazdów do badań i eksperymentów. Zanim jednak sprzęt ten przybył do kraju Wikingów, prowadzono liczne rozmowy z aliantami o możliwości ewentualnego zakupu. Dotarłem do ciekawego sprawozdania delegacji zakupowej, którą oczywiście skróciłem. Niemieckie czołgi, które zgodnie z negocjacjami prowadzonymi przez atasze wojskowego można było nabyć, były we własności francuskiej. Pozwolenia na ich sprzedaż uzyskano w Waszyngtonie. Wizyta w Wersalu dotyczyła inspekcji składu, w którym znajdowały się istniejące czołgi Panthers. Delegacji zaproponowano do wyboru 3 egzemplarze. Na spotkaniu poinformowano, że państwo francuskie zaoferowało nieodpłatne przekazanie czołgów, które delegacja chce nabyć. Tygrys, który był tam sprawdzany, był jednak w bardzo złym stanie, w skrócie mówiąc całkowicie spalony.
Następnego dnia strona francuska obiecała, że spróbuje znaleźć tygrysa w lepszym stanie, który w takim razie, podobnie jak czołg Panthera, zostanie przekazany bezpłatnie. Zasoby zgromadzone w składzie wydawały się być w dużej mierze przeznaczone do złomowania. Dalsze negocjacje dotyczące szczegółów nabycia wyżej wymienionych czołgów miał prowadzić atasze wojskowy. W końcu w 1947 roku państwo szwedzkie otrzymało z Francji królewskiego tygrysa. Przybył on do portu w Sztokholmie 27 listopada 1947 roku. Potem został przewieziony do Hövde, gdzie był używany do różnych eksperymentów. Jednak w 1948 roku podjęto decyzję o przetransportowaniu czołgu do Centrum Strzelectwa Testowego w Karlsbergu. To polska nazwa miasta. Transport niesterowalnym niemal 70-tonowym czołgiem trwał 5 dni i kosztował 10 000 koron. Dużo pieniędzy w tamtym czasie, gdyż średnia pensja wynosiła około 380 koron. Całkowita waga całego transportu wynosiła 160 ton. Łączna liczba koni mechanicznych użytych do transportu to około 1700 koni. Aby dotrzeć na miejsce, zużyto 6000 litrów benzyny. Zanim Tiger został użyty jako cel, wymontowano z niego silnik, skrzynię biegów i działo. Niemieccy żołnierze zostawili niespodziankę w prezencie dla nowych właścicieli. Kiedy czołg został zabrany do warsztatu w celu przygotowania go do wstępnych testów, w komorze silnika znaleziono niezdetonowany niemiecki granat. Był on schowany między pokrywami zaworów na górze silnika. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Granat zdetonowano w pobliskim strumieniu. W latach 1948-1951 czołg był ostrzeliwany z różnych rodzajów broni i komponentów. To, co dziś pozostało, to silnik, skrzynia biegów i tylny właz wieży oraz płyta ochronna, na której widać ślady pocisków. Kończąc tą historię, warto wspomnieć, że prowadzone są przygotowania do wypożyczenia tygrysa królewskiego z Muzeum Czołgów w Bovington, który jest czasowo wypożyczony do muzeum w Holandii. W drodze powrotnej do Anglii mógłby zatrzymać się w Szwecji, ale pod jednym warunkiem, a mianowicie, że wysyłka do i ze Szwecji musi być opłacona w całości. Istnieje sponsor, który jest gotów zapłacić połowę kosztów i dlatego zarządca muzeum musi zebrać jedynie 180 000 koron, które pozostały, by zamknąć całą kwotę. Na świecie zachowało się jedynie 8 królewskich tygrysów, ale muzea, które je posiadają, trzymają je mocno, więc jest to wyjątkowa okazja, która prawdopodobnie już nie wróci. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, tygrysa będzie można podziwiać w Arsenale od marca 2022 roku do marca 2023. W czasie, gdy czołg będzie na miejscu, muzeum zorganizuje różne imprezy okolicznościowe z tygrysem w centrum uwagi. Czas wrócić do zwiedzania.
Pewnie wszystkiego wam nie pokażę, bo film musiałby za długo trwać, ale zrobię kilka przebitek. Na piętrze muzeum znajduje się również wystawa Pułku Södermanland. Wystawa zabierze Cię w historyczną podróż, która rozpoczyna się w XIV wieku. Chodzi o jednostki wojskowe prowincji, kiedy ustawa stanowiła, że mieszkańcy byli zobowiązani do obrony ojczyzny, aż do zamknięcia ustawy w 2005 roku. Od połowy lat 50. pułk ten wysyłał swoich żołnierzy w wiele niespokojnych miejsc na świecie jako żołnierzy pokoju. Tutaj można zobaczyć dużą kolekcję ręcznie robionych figurek cynowych, które przedstawiają sceny z epoki kamienia do koronacji Gustawa Wazy. W skład kolekcji wchodzą figurki stworzone przez artystę Holgera Erikssona. Jest to ciekawa kolekcja, która pokazuje również zabytkową produkcję figurek cynowych od XVIII wieku do lat 20. XX wieku. Dzieciom przypadnie do gustu. Zwierzęta od dawna odgrywają ważną rolę w wojnie. Były używane do transportu, rozpoznania, komunikacji lub nawet jako broń. Najważniejszym zwierzęciem był oczywiście koń, ale wielu innym zwierzętom również pozwolono działać jako żołnierze. Fajnie to brzmi, żołnierze. Niektórzy dokonali prawdziwych, heroicznych wysiłków i uratowali życie, ale miliony zwierząt również zginęły lub zostały ranne podczas wojny. Dla najmłodszych zorganizowano kilka atrakcji. Plac zabaw z kącikiem do rysowania, tunel, możliwość wsiadania do kilku eksponatów. A dla pasjonatów wirtualnych potyczek czołgowych stworzono strefę dla graczy World of Tanks. Przy recepcji znajduje się sklepik z pamiątkami, a dla spragnionych kącik kawowy. Pora na podsumowanie. Z całą pewnością czas poświęcony na zwiedzanie nie był stracony. Arsenalem
to jedno z najlepszych muzeów, jakie udało mi się zwiedzić w Szwecji. Świetna ekspozycja z ciekawą aranżacją, fantastyczne, unikatowe eksponaty, bardzo miły personel, czyste zaplecze sanitarne, przystępna cena zwiedzania sprawiają, że w 100% mogę polecić to miejsce. Jeśli podobał Ci się film, wiesz co robić. Aby nie przegapić kolejnych filmów, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.